To jest bardzo obszerny temat, żeby zdobyć się na jakąś próbę oceny, jak relacje chrześcijańsko-żydowskie wyglądają w Kościele w Polsce. Powiedzmy sobie jeszcze to, że one też jakoś wpisuje się w relacje polsko-żydowskie i właściwie się na siebie nakładają. Ja bym powiedział, że mamy za sobą zdecydowanie sporo osiągnięć, niezależnie od tego, że skala tego dialogu nie wychodzi poza elity, to jednak powstały poważne ośrodki medialne, ośrodki naukowe, które promują dialog chrześcijańsko-żydowski. Natomiast do parafii, a tą podstawową strukturą życia religijnego jest parafia, dociera to w niewielkim stopniu. Chyba że właśnie znajdzie się jakiś ksiądz, który sam już przeszedł przez jakieś doświadczenie i wtedy w sposób, powiedziałbym, że bardzo naturalny, w jego katechezie, w jego homiliach, w jego rozmowach ten wątek duszpasterstwa, ponieważ jest to część duszpasterstwa. Ta świadomość relacji chrześcijańsko-żydowskich to jest fakt, ona jest bardziej potrzebna chrześcijanom aniżeli Żydom. Dlatego, że Żyd może, aby zachować swoją żydowską religijną tożsamość, nie musi się odnosić do innej religii. Natomiast judaizm dla chrześcijaństwa jest poniekąd religią wewnętrzną. Nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez judaizmu, a co więcej, negacja żydowskich korzeni chrześcijaństwa prowadziła także do antysemityzmu i ta infekcja antysemicka, ona nadal jest bardzo głęboka. Ja się ograniczę w tej chwili do kilku wspomnień z terenu archidiecezji lubelskiej, związanej z okresem, gdy tutaj przez 14 lat, aż do czasów swojej przedwczesnej śmierci, arcybiskupem był Józef Życiński, który doskonale zdawał sobie sprawę, że to jest, zresztą jak cała wschodnia Polska, teren, gdzie Żydzi i katolicy byli sąsiadami, gdzie gminy żydowskie istniały obok parafii katolickich. I zdawał sobie sprawę, że jest wiele parafii, na terenie których pozostały cmentarze żydowskie, bardzo zresztą zaniedbane. I on wpadł na taki pomysł, żeby w tych parafiach, gdzie ta obecność Żydów była szczególnie znacząca, aby zorganizować takie wydarzenia, które on sam nazywał opłakiwaniem Żydów. Polegało to na tym, że najpierw porządkowano cmentarz żydowski, a później w kościele było nabożeństwo, które było właśnie opłakiwaniem, spóźnionym opłakiwaniem ludzi, którzy zginęli w latach zagłady. Ale to miało taki skutek, że po pierwsze budziło odpowiedzialność za pamięć i za dziedzictwo kulturowe. Cmentarz żydowski nie jest jakimś terenem, na którym można biegać, paść krowy, kraść macewy, jest miejscem, za które jesteśmy odpowiedzialni. To jest jedno. Zdarzało się, że na te uroczystości nie wszędzie tak było, no bo nie wszędzie są potomkowie dawnych żydowskich mieszkańców tych miast, ale te uroczystości miały miejsce w Izbicy, w Trawnikach, w Kazimierzu Dolnym. Przed swoją śmiercią przygotowywał arcybiskup Życiński również tego typu uroczystości w Bełżycach. Wiem o tym, bo rozmawiał ze mną na ten temat kilka dni przed swoją śmiercią i pewnie by się odbyły, gdyby nie umarł. I rzeczywiście niektóre z nich przebiegały w sposób naprawdę bardzo, że tak powiem, ozdrowieńczy dla relacji chrześcijańsko
żydowskich i arcybiskup otrzymał wiele też podziękowań ze strony żydowskiej. Również parafianie czuli się zobowiązani do pamięci. Były bardzo ciekawe badania socjologiczne prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński. Był to zespół profesora Marka Kuci, który zresztą przysłał mi to opracowanie. Rezultat tych badań był dla niego zaskakujący. Badania dotyczyły skali antysemityzmu w poszczególnych województwach wschodniej Polski. I okazało się, że na przełomie lat 90. i 2000, tej pierwszej dekady, na terenie województwa lubelskiego nieznacznie, ale jednak zmalał poziom antysemityzmu. Później on próbował oczywiście dociekać i wskazywał na różne czynniki, ale wskazywał także na tę szeroką działalność arcybiskupa Życińskiego w diecezji. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby te badania powtórzono w drugiej dekadzie XXI wieku. W każdym razie widać, że coś się zmieniało i to w sensie pozytywnym. I nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak to wygląda w całej Polsce, bo po pierwsze nie mam dostępu do takich badań, ale ciągle utrzymuje się ten smutny fenomen antysemityzmu bez Żydów. Jakkolwiek też z drugiej strony mamy za sobą bardzo poważną debatę wokół Jedwabnego, która jednak głęboko przorała polską świadomość. I w tym sensie myślę, że tu są różne czynniki, które jakoś z sobą schodzą się, które nakładają się i mamy po prostu cały kompleks spraw, które sprawiają, że to, co wydawało się, czy co może się wydawać w pewnych kręgach intelektualnych, że zostało już przepracowane, wcale takim nie jest, że to jest jednak wyzwanie edukacyjne, formacyjne i duszpasterskie, moim zdaniem, na wiele jeszcze pokoleń, na kilka pokoleń.